Dzisiaj prosty, ale pyszny przepis na befstrogonow. Syty gulasz wołowy z odrobiną pieczarek i ogórka kiszonego. Naprawdę pyszny na imprezy lub po prostu na obiad. Fajnie się sprawdza właśnie na różnych okolicznościach jako danie na ciepło, bo można je przygotować wcześniej i tylko podgrzać. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynam od pokrojenia wołowiny w cienkie paski. Jak macie jakieś błonki, to powycinajcie. Pokroję sobie również 2 cebule. Mam takie nieduże. Jak macie bardzo dużą, to 1 wystarczy. I kawałek ostrej papryczki chili. Możecie dać również sproszkowaną, jeśli wolicie, lub nie macie akurat świeżej. Siekam ją drobniutko. Pokroję również pieczarki w plastry. Jeśli wolicie, mogą być pokrojone w kostkę. To już dowolnie. Do wołowiny dodaję 2 łyżki mąki pszennej i mieszam dokładnie. Żeby się obtoczyła cała w mące. Na patelnię daję około 2 takich solidnych łyżek masła i kładę na nie mięso. Nie będę smażyła wszystkiego naraz, tylko w 2 partiach, bo nie chcę, żeby mi się zaczęło dusić, tylko chcę, żeby się najpierw przysmażyło odrobinę. Po kilku minutach przewracam na drugą stronę i jeszcze chwilę smażę. Na bardzo dużym ogniu. Podsmażoną przekładam do większego garnka. Dodaję jeszcze odrobinę masła i smażę kolejną partię mięsa. Gotowe również przekładam do garnka. Na patelnię ponownie odrobina masła. Tego masła całkiem sporo tu używamy, ale mięso wołowe nie jest tłuste, więc akurat super. Masło tutaj jest potrzebne. I teraz na tym maśle będę smażyć pieczarki. Pieczarki się smażą, tylko musimy pamiętać, żeby od czasu do czasu gdzieś tam je przemieszać. A ja zalewam moje mięso bulionem. Dodaję około 1,5 litra bulionu. Później jak się wygotuje, to jeszcze dolewam przygotowaną ciepłą wodę. Jeśli jest potrzeba, jeśli jest za gęste. Na razie podgrzewam mięso razem z bulionem. Przemieszam pieczarki, które mi się fajnie zaczynają rumienić. Już troszeczkę zmniejszyły swoją objętość. Do mięsa dodaję posiekaną ostrą paprykę. Dodaję również słodką mieloną paprykę, około 1 łyżki. 2 liście laurowe. Kilka kulek ziela angielskiego. No tak ze 3-4. Dodaję również około 1 łyżkę domowej wegety.
Możecie dać po prostu sól, jeśli nie macie takiej swojej wegety. Przykrywam i duszę na małym ogniu, żeby mięso mi zmiękło. Trwa to około 2, czasami trochę dłużej godzin. 2,5, to zależy wszystko od mięsa. Pieczarki jak mi się podsmażą, to zdejmę na bok do miseczki. A na patelnię znowu łyżka masła i tym razem cebula. W sumie do tego przepisu użyłam około 100 g masła, może 120. Podsmażam, aż mi się zeszkli cebulka. I dorzucam do gotującego się mięsa. Niech się gotuje razem z mięsem. Ona wtedy fajnie zmięknie i nawet niektóre kawałki się rozpadną. Dodaję również podsmażone wcześniej pieczarki. I gotujemy dalej, aż mięso będzie miękkie. Jeśli zauważycie, że jest za gęste, to dolejcie trochę wody z czajnika, takiej przygotowanej, najlepiej gorącej. Jeszcze trochę. I gotujemy sobie dalej. Na małym ogniu. Nakryte, ale nie tak całkowicie szczelnie. Na patelnię po cebuli wlewam odrobinę czerwonego wina. Jeszcze po chwili dolewam. Tak w sumie dałam około 100 ml. Chcę, żeby odrobinę odparowało i zebrało mi całe smaki z patelni. Możecie dolać odrobinę wywaru z garnka, żeby wszystkie smaki się połączyły. O, jeszcze trochę winka. I po minucie 2 przelewamy całość do dużego garnka z mięsem. Jeśli nie macie czerwonego wina, oczywiście możecie je pominąć. Ja jednak lubię dodać odrobinę czerwonego wina, ponieważ dodaje ono głębi do naszego dania. No i sobie dalej gotujemy. Dodaję sobie w międzyczasie jeszcze 2 ząbki czosnku. Tak gdzieś w połowie gotowania, ale nie na samym końcu, bo chciałabym, żeby one jeszcze straciły tą ostrość swoją, tylko zostawiły smak czosnku delikatny w zupie. Do zupy dodajemy koncentrat pomidorowy. Możecie go najpierw rozrobić z wodą i dodać do zupy lub po prostu bezpośrednio. Koncentrat dodałam już pod koniec gotowania, jak już mięso jest prawie miękkie. Przygotuję sobie również ogórki kiszone. 3-4 ogórki, to zależy jak mocno kwaśną zupę chcecie. Kroję te ogórki w taką kostkę trochę większą. Moja mama robiła tak, że podawała te ogórki na wierzch, dopiero już po podaniu na talerz zupę. Ja jednak dodaję je wcześniej, pod koniec sam gotowania. Uważam, że tak jest smaczniej, ale tu możecie zrobić dowolnie. Jeśli ktoś nie lubi ogórków właśnie w stroganowie, możecie dodać na talerzu. Tylko dla tych, co lubią. Jeszcze chwila i już będzie gotowe. Spróbujcie jeszcze widelcem mięso, czy jest już miękkie. Możecie też spróbować. Mięso mam gotowe, więc mogę skończyć moją zupę zasmażką. To jest taka treściwa zupa, więc solidnie. Masła ponownie 2 łyżki mąki. 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki. I podsmażamy chwilę, około 2 minutek, żeby mąka już surowa nie była. Ale też nie chcę, żeby się przypiekła. Więc mówię, 2 minutki w zupełności wystarczy.
Niektórzy przekładają w zasadzie tą zasmażkę prosto do zupy. Ja jednak wolę ją tak sobie po trochę zaparzać, żeby mi się nie zrobiły później jakieś wielkie grudki. Zawsze jakby się zrobiły na patelni grudki, można je przetrzeć do zupy przez sito, a jak już wrzucimy i zrobią się grudki, to już nic z tym nie zrobimy. Więc dolewam sobie po trochę. Oczywiście już gaz mam wyłączony. Mieszam, aż zrobi się na tyle taka konsystencja nie za gęsta, żebym wiedziała, że już nie zrobią mi się grudki w zupie. Możecie wziąć sobie trzepaczkę i tak właśnie sobie teraz zrobię, bo taką trzepaczką najłatwiej to później zamieszać. I mieszamy, aż mi się połączy i dopiero wtedy przelewamy do zupy. Taka zasmażka zagęści naszą zupę, ale też zmieni jej odrobinę smak. Jeśli nie lubicie zaciąganych mąką zup, możecie spokojnie zostawić bez zasmażki. Będzie bardziej rzadka, mniej treściwa, ale taka z zasmażką jest naprawdę pyszna. Dodajemy do zupy naszą zasmażkę, mieszamy dokładnie i jeszcze zagotowujemy. Na koniec jeszcze doprawię ją do smaku solą, taką sporą jeszcze ilością, pieprzem. Możecie dodać jeszcze troszkę słodkiej mielonej papryki, jeśli wolicie, żeby była bardziej paprykowa. Niektórzy do bestroganowa dodają też paprykę podsmażoną. Ja jednak nie daję. Dla mnie wtedy to ona już jest wtedy bardziej gulaszowa, a nie stroganow. Zupa jest już gotowa. Dodaję jeszcze ogórki kiszone. Mieszam i możemy ją wyłączyć. Przed podaniem na imprezie wystarczy taką zupę podgrzać i mamy gotowe danie na ciepło i na rozgrzewkę. Jest naprawdę pyszna. Ja jeszcze dodaję na wierzch kleksa ze śmietany gęstej i gotowe. Smacznego!